Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego Głosu w Twojej piwnicy, w którym przetestujemy Buicka typu samochód siłowy Well Muscle Car, czyli Skylarka drugiej generacji, produkowanego od 68 do 72 roku. Przy okazji zapytacie, czemu mam takie szpony Wolverina tutaj na ręce. To jest profesjonalnie wykonany opatrunek na palec, który sobie uszkodziłem podczas grania w grałeczkę, welgałeczkę. I mamy to, Lewandowski hat ein Tor geschossen. Tak, gram po godzinach, a to jest zrobione z 2 patyczków i bandaża usztywnienie. Jest dobrze, jest na 30% opatrzone. No ale dobra, teraz do rzeczy, o co chodzi z Buickiem, Skylarkiem i o co w ogóle chodzi z samochodem siłowym. Bo jak ostatnio użyłem określenia samochód siłowy, to ludzie się spruli, że nie ma czegoś takiego jak samochód siłowy. Otóż samochód siłowy pochodzi od znanej książki Muscle Cars, która w polskim przekładzie miała tytuł właśnie samochody siłowe. Niektórzy też tłumaczą to jako muskularne samochody i właśnie dlatego, że będziemy dzisiaj rozmawiać o muskularnym samochodzie, to miała być sztanga, ale rozwaliłem rękę, więc jest tylko hantla. Będziemy robić siłę. Ale zanim biceps będzie pracował, to pokażę Wam zestawy ćwiczeń, które należy wykonywać, jeśli posiadacie samochód siłowy. Na przykład, skoro zaczynamy, to na początek tak ćwiczymy pokazywanie wszystkim dookoła, że mamy kluczyki od samochodu siłowego. 5 serii po 10 powtórzeń. Najlepiej 2 rękami, ale jak nie działa, to może być jedna. Symetryczne ćwiczenia są dla słabych. Dobrze, co to w ogóle jest za pojazd? Otóż to są takie wspaniałe czasy w amerykańskiej motoryzacji, że było w niej zupełnie tak samo jak w obecnej, czyli produkowano bardzo dużo bardzo podobnych aut. Pod koniec lat 60., na przełomie lat 60. i 70. wszystkie marki praktycznie amerykańskie odkryły, że coś, co wygląda jak muscle car, ma duży silnik, ma ten charakterystyczny wygląd, się dobrze sprzedaje, więc wszyscy zaczęli robić takie rzeczy w kategorii samochodów średniej wielkości. Teraz właśnie mała dygresja. Czy na pewno ten Buick Skylark jest muscle carem? Według jednych definicji tak, według innych nie. Najwięksi puryści uważają, że muscle carami mogą być tylko samochody, które są w wersjach powiedzmy wyczynowych, wzmocnionych, są mocniejsze i mają te najmocniejsze silniki. Inni uważają, że wystarczy, że jest V8 i jest ten taki design butelki coli, to już wystarczy. Więc załóżmy, że to jest samochód siłowy. Generalnie Buick Skylark ma bardzo dużo wspólnego z Chevroletem Chevelle, to jest ta sama platforma, ale jest to wóz powiedzmy taki bardziej ekskluzywny, więc też i odpowiednio droższy. Następnie robimy 4x12 biceps, żeby ćwiczyć wsadzanie kluczyka do stacyjki, ponieważ najważniejszą rzeczą w samochodach siłowych jest to, żeby mieć V8. O tym V8 Wam tu jeszcze opowiem, bo to jest dobra historia, to jest ciekawostka. Ma taką samą pojemność jak inne wozy z General Motors, ale to w ogóle nie jest ten sam silnik. Co tu jest najciekawszego w historii tego auta poza latami, w których było produkowane? Po pierwsze, właśnie w tej generacji po raz pierwszy Buick stosował 2 rozstawy osi. Mianowicie tutaj w hardtop coupé mieliście wężej rozstawione osie, niż gdybyście sobie kupili 4-drzwiowego sedana, albo w ogóle nawet istniał chyba jeszcze kombiak. To jest pierwsza wielka ciekawostka historyczna. Druga jest taka, że pod koniec produkcji tego auta zaczęły się już po pierwsze problemy pod tytułem kryzysy paliwowe, a po drugie zaczęły się pojawiać regulacje co do emisji spalin, więc zaczęto te samochody osłabiać. I tak naprawdę na tym koniec historii można tylko dodać, że na tym 72 to jest mniej więcej etap, kiedy zakończyła się złota era amerykańskiej motoryzacji i następny Skylark już w ogóle nie wyglądał w tym stylu i już w ogóle nie był fajny. O nie, to jest najgorsze ćwiczenie. Ćwiczymy pozdrawianie innych kierowców muscle carów. O kurwa, barki muszą być tak szerokie jak dupa tego samochodu. A dlaczego ta dupa jest szeroka, już Wam opowiadam.
Ten oto właśnie design wspomniany i najpopularniejszy ogólnie w przypadku muscle carów nazywał się Coke Bottle, czyli jak butelka. ten Coke Bottle najlepiej widać od boku, bo ten samochód, jak się dobrze przyjrzycie i wytniecie stąd dach, przypomina położoną na boku butelkę coli, bo zobaczcie, tu mamy denko, tu się rozszerza jak w takiej tradycyjnej szklanej butelce coli, zwęża się przy wejściu do auta, po czym tutaj znowu się lekko rozszerza i na końcu mamy korek, zakończenie. Jak się zestawi ogólnie ten samochód z pozostałymi wozami amerykańskimi z tego nurtu z lat 67-68, no to w zasadzie okaże się, że nie zastosowano tutaj niczego odkrywczego, bo mamy resztkowe skrzydła z czasów, kiedy jeszcze skrzydła z tyłu były popularne, w Europie już je wycofano, w Ameryce nadal były popularne. Mamy zderzak wkomponowany i raczej nieodstający, chromowany w dupę auta. Jedyna fajna rzecz, tutaj zapodano wpisane w niego światła. Przy czym to i tak nie było jakoś niesamowicie odkrywcze. Co nie zmienia w postaci rzeczy, że dobrze się na ten wóz patrzy. Z przodu już niebezpiecznie zbliżamy się do silnika, więc zaczynam odczuwać potrzebę posiadania siły. Więc teraz miałem robić klatę, ale lewa ręka nie działa, więc robimy tylko prawą stronę klaty. O. Przód tutaj mamy odpowiednio kredensowy, czyli kratkowany grill, lekkie wycięcie, podwójne światła. Moim zdaniem na 90% to jest standaryzowany rozmiar świateł, taki sam jak na przykład w dużym Fiacie, Polonezie, BMW E30 i tak dalej, i tak dalej. Na 90% da się skłonić Buicka Skylarka jebanymi światłami z dużego Fiata. Wiecie, co jest przyjemniejsze od robienia bicepsu? Od robienia bicepsu przyjemniejsze jest kupowanie tanio ubezpieczenia OC na swój samochód, na przykład korzystając z jedynie słusznej porównywareczki, którą macie w opisie, która od razu wam poddaje przed ryj wszystkie oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Można trafić tanio. Dodatkowo macie na 2 fureczki 150 zł cashbacku, czyli takiego zwrotu, i jeszcze macie link polecający, wyślecie, ktoś skorzysta, dostajecie wtedy 50 zł, aż do 2000 zł i to są prawdziwe pieniądze, na które mamy potwierdzenia przelewów. Także jedynie słuszne MUBI macie w opisie i lecimy. Przysiady są po to, żeby ćwiczyć wsiadanie. Najlepiej z obciążeniem. Włosy w mordzie. I robimy przysiady. Jeśli chodzi o wnętrze, to jest przykład typowego samochodu amerykańskiego. Czyli mamy tutaj prostą, mocno kwadratową deskę, mocno uproszczone zegary, fajny niebieski kolor korespondujący z tym, co jest na zewnątrz. Te obicia skajowe też są niebieskie, to całkiem fajnie wygląda, zwłaszcza, że to jest jeszcze pikowane. Natomiast nie mamy tutaj do czynienia z żadną większą finezją, bo te samochody nie miały być finezyjne, one miały być siłowe. Jeśli chodzi o siedzenie z tyłu, to jak macie sztangę między nogami, to nie jest jakoś wybitnie wygodnie, bo smyram głową pod sufitkę i nie mam za dużo miejsca na kolana, no ale co zrobić. Natomiast jedna rzecz zwraca uwagę, typowa rzecz dla marki Buick. Marka Buick, nawet jeśli robiła samochód siłowy, to robiła samochód dla grzybów. Ogólnie w założeniu to miały być bogate grzyby. No więc grzybowość wita nas już po wejściu do auta, raczej otwarciu drzwi. Otóż na listwie progowej znajdziemy taki znaczek Body by Fisher z taką karocą, co w zasadzie było raczej typowe dla samochodów przedwojennych i ogólnie czasów, kiedy tak naprawdę producenci samochodów robili podwozia, a różne inne manufaktury robiły nadwozia, tak zwane karoce. Także tutaj też mamy, że tutaj jest, prawda, samochód jest karosowany. To nie jest jakieś niby masowe nadwozie, tylko to jest karosowane. No jest to oczywiście gówno prawda, to był samochód już masowy. Dalej mamy trochę pseudo-luksusu w postaci dodatków chromowych, w tym takich, które się rozpadają. Mamy bardzo dużo znaczków Buick i Skylark, to też musi być. Trochę plastiku, ale niewiele. I dalej, gdzie znajdziemy tą grzybowość? Otóż znajdziemy ją jeszcze w kilku aspektach. Pierwszy to kierownica. Zobaczcie, że ten Skylark napis
jest tak stylizowany też tak starodawnie, karocowo. Kolejna grzybowość to to, że tutaj długie światła nie są włączane żadną manetką, tylko o tam, za pedałem hamulca ręcznego, znajduje się nożny włącznik świateł drogowych. Dalej, mamy tutaj taką meblościankę, jeśli chodzi o zegary. Była kiedyś ozdobiona takim farbą chromowaną, ale ta farba chromowana to już jest dawno i nieprawda. Same zegary są niebrzydkie. To jest taka stylizacja bardzo prosta i amerykańska. Ten prawy to jest ewidentnie jakiś dołożony, akcesoryjny Sun Super Tach 2 RPM razy 1000. I kolejna ciekawostka, otóż wóz jest w pełnym korbotroniku, zero wyposażenia, ale miał klimatyzację. Zobaczcie, mamy tutaj 68-72 rok produkcji i proszę bardzo. No i po czym jeszcze poznać, że to auto jest dla kompletnych idiotów, czyli dla Amerykanów. Światła, lights, podpisane. Washer, czyli spryskiwacz, jest podpisane, ale lepiej. Na wypadek, gdybyś był kurwa debilem, kompletnym Amerykaninem i chciał wyrwać ten przycisk, to masz napisane push. Naciśnij to, idioto, nie wyrywaj tego przycisku. No i jest też wiper, czyli wycieraczka, też jest podpisana. Zapalniczka też jest podpisana. No jestem zdziwiony, że nie podpisali spioły, ale widocznie założyli, że prawda, Amerykanie rzucają sobie peta pod nogi czy coś, nie wiem. Brakuje tylko jeszcze, żeby napisali tutaj sygnał dźwiękowy. A tutaj na przykład klamka, kurwa. A tu otwieranie okna. To i tak założyli, że użytkownik będzie miał IQ trochę wyższe od numeru buta. No i co charakterystyczne dla amerykańskich aut, muscle car i tak dalej, 6-osobowa kanapa z przodu. A przynajmniej wygląda mi na 6-osobową, sądząc po liczbie pasów. Tego czegoś nie będę komentował. Ogólna jakość wykonania jest typowa amerykańska, czyli mamy połączenie chromu, pikowania, kolorów z tandetą, pękaniem, rozpadaniem się, tym, że latają te wszystkie przyciski. Ta farba chromowa ze starości już zeszła. Nie wiem, tutaj były podpisy on-off też pomalowane, tego już nie ma. Oczywiście bonusowe jakieś tam korozje i inne atrakcje i dziwne dźwięki wydawane na przykład przez szyby przy otwieraniu. Ale ważne, że jest napis Buick. W ogóle doskonale, że mam uszkodzony ten palec, bo jadąc wyglądam jak prawdziwy Amerykanin, jakbym cały czas wszystkim pokazywał. To, co znajdziemy pod maską, to oczywiście przede wszystkim skansen konstrukcyjny. Jest to konstrukcja ramowa z resorami z tyłu, ze sztywnym mostem, napędem na tył. Tutaj uwaga, ciekawostka, to jest small block. To jest tak zwany mały blok, bo duży blok miał z 7 litrów. Przy czym akurat ten mały blok tak naprawdę jest wielkości big blocka. Już wam tłumaczę dlaczego. Otóż w tych czasach w General Motors robili taki absolutnie genialny patent, że praktycznie każda podmarka miała swoje oddzielne V8 i żeby było jeszcze lepiej, to te V8 najczęściej miały tą samą pojemność 5,7, ale były inne. Więc tu na przykład mamy silnik Buicka, to nie jest silnik ogólnokorporacyjny, to jest V8 350 cubic inches właśnie od Buicka. Czym się charakteryzowała? Na przykład aparatem zapłonowym z przodu, trochę inaczej zrobioną na przykład pompą oleju, ale przede wszystkim tym, że miała najdłuższy skok tłoka ze wszystkich tych V8 5-7 w General Motors, co kończyło się tym, że wóz miał potężny moment z dołu i to zaraz wam pokażę. On ma tak potężne te newty z dołu przez ten długi skok tłoka, że jak sobie wrzucę dowolny bieg, to muszę docisnąć, nawet teraz na tych 500 obrotach, mocno pedał hamulca, żeby on stał w miejscu, bo on się dosłownie aż wyrywa, jak mu zapniesz bieg. Co więcej, wrzućmy sobie neutral, jak go przegazujesz, to jest doskonałe, to on się tak cały buja. Te newty, to wykorbienie tam jest potężne. Wrzucam drive i on już mi się wyrywa. Ile to miało mocy? Zaczynało od bodajże 280 koni i uwaga 500 Nm. Potem niestety te specyfikacje spadały, bo najzwyczajniej w świecie wymogi jakieś tam co do emisji spalin i innych takich cudów powodowały, że trzeba było ten wóz osłabić. No i na co tutaj zwrócić uwagę? No mamy tutaj przerobione, bo w ogóle on w ramach starodawności, ten wóz, nie miał alternatora. To bydle nie miało alternatora. Bydle z klimatyzacją nie miało alternatora,
tylko miało prądnicę, to jest przerobione na alternator. Fucking genius. I ma wyciętą tą klimatyzację. Tu jest też dobre, ktoś sobie zamalował, to jest bardzo amerykańskie. Otóż, pomimo tego, że tu na górze napisali, żeby sprawdzać poziom płynu chłodniczego i że podczas zwykłej pracy silnika poziom płynu chłodniczego powinien być mniej więcej na środku, tutaj jest podziałka, to jakiś geniusz Amerykanin, analfabeta, nie przeczytał tego i zamalował kurwa zbiorniczek na niebiesko, nie? Tu mamy potężną przestrzeń dla Ducha Świętego, wielką chłodnicę, te wozy i tak zawsze, chociaż nie wiem czy akurat te, ale ogólnie Amerykańcy miały problemy z przegrzewaniem. Mamy przepotężną wspomę i to też jest w ogóle genialne, mieliśmy tutaj połączenie tak, klimatyzacji, przestarzałej prądnicy, potężnego wspomagania kierownicy i z tego co widzę i czuję pod pedałem, absolutnego braku wspomagania hamulców. Fuck yeah America. No ale dobra, pogadali co tu jest pod maską, pokażę wam teraz, posłuchacie sobie. No Boże, chłopie, przestań się drzeć. Ja też się mogę wydrzeć, patrz. O! W tym samym rytmie co ja zaczął szczekać. Już sobie jadę, uspokój się. Chciałem powiedzieć, że pod kątem tego jak się jeździ tym Buickiem Skylarkiem, to ja bym powiedział, że to jest pełnoprawny samochód siłowy. Pomijając to, że robię siłę cały czas w nogach, jak próbuję zahamować, bo on w ogóle nie hamuje, to absolutnie czuć to, kiedy na przykład chcemy mu dodać gazu, ruszyć, bo to jest tak, że ja sobie teraz stoję i teraz dodaję gazu. I to nie jest tak, że ja go wpierdoliłem w podłogę czy coś. On zaczął mielić kołami w ogóle z tego, że ja dotknąłem gazu. To jest coś pięknego. Ledwo dotkniesz gazu i on już kurwa brutalnie po prostu rusza, mieli kołami, nie skręca, ale to swoją drogą. O, tu dziewczyna przerażona, bo usłyszała jakąś patologię nadjeżdżającą. Nie dziwię się. Oczywiście da się nim też cruzować na spokojnie. Mam teraz otwarte okno, słyszę sobie ryk motoru. Siedzę sobie bardzo wygodnie. W ogóle ta kanapa jest taka mega kanapowa, jak sama nazwa wskazuje. Pozycja za kierownicą jest niezła. Zasadniczo, maluch. Zasadniczo jedyne, do czego mógłbym się przywalić, no to jest to, że mam wrażenie, że no kierownica jeszcze jako tako, ale pedały są przesunięte do zewnętrznej części pojazdu. Bo jeszcze o tym całej gadce dotyczącej samochodu siłowego dotrzemy, jak będę mógł nim pojechać trochę szybciej, bo na razie pokazałem, jak on startuje, ale jakby no nie pokazałem na dobrą sprawę. Skoro już jesteśmy przy takiej jeździe powolnej, to zwróćcie uwagę, że ja jadę jedną ręką i to nawet nie jest bardzo nieodpowiedzialne, bo zobaczcie, jak potężne jest to wspomaganie. Ja nim kieruję jednym palcem. Dosłownie jednym palcem. I to też nie jest tak, że to jest coś dziwnego. Wyminę ukraińsko-porszawę. Stanę na chwilę. A nie stanę, bo biały bus za mną jest i ewidentnie się bardzo denerwuje. Ale ogólnie sprawdza się do tego, że nawet na postoju to wspomaganie jest tak potężne, że manewrować można jednym paluszkiem, co trochę nadrabia za to, że to jest naprawdę duża kolubryna. On jest naprawdę tak kurwa duży, że zawracanie masakra. Nic nie widać, bo z przodu mamy wielki nos, z tyłu mamy wielki nawis. Lusterka, jak to w latach 60., 70. nie pokazują praktycznie nic. Ale tak to już się żyje na tej wsi, zwanej Ameryką. Zaczynamy cruising. Zaczynamy część pod tytułem nie chce nam się zapierdalać, po prostu jedziemy. Chyba zamknę w tym celu szybę, żeby już teraz było coś słychać. Moja konstrukcja z patyczków nie pomaga. Ale jeśli chodzi o cruzowanie tym wozem, jest ono bardzo przyjemne z tego względu, że on nie został stworzony w ogóle do pokonywania zakrętów. On został stworzony do tego, żeby jechać na wprost i jechać bardzo wygodnie na wprost. Więc on dosłownie płynie po drodze, on przepływa nad nierównościami. Jakby jeśli nim skręcę, to buja się jak po prostu łódź. Natomiast nie czuć w ogóle nierówności. To jest coś po prostu pięknego, wspaniałego i idealnego.
Jest on bardzo relaksujący, bo pomimo tego, że ma brutalny ten silnik, że ten silnik jest głośny, to jeśli nie pałujemy go, to on pracuje podczas jazdy na obrotach typu 1000 obrotów. Jego praktycznie nie słychać. Jest to totalny relaksik pod tym kątem. W sensie te samochody amerykańskie z tych lat, one nie są tak naprawdę fascynujące w żadnym aspekcie, poza jednym, a raczej dwoma. Po pierwsze właśnie tą brutalną mocą, tymi brutalnymi newtonometrami, które nie są w ogóle niczym ograniczone, nie są nijak ucywilizowane, są chamskie, ale one są zazwyczaj skrzyżowane z możliwością trzymania tych silników na niskich obrotach i po prostu wygodną jazdą na zasadzie takiego cruisingu, w którym niczym się nie przejmujesz, nic nie czujesz. Układ kierowniczy przez to potężne wspomaganie nie daje w ogóle żadnych informacji o tym, co się dzieje na drodze. Tak naprawdę jesteś zupełnie wyizolowany do otoczenia i to jest piękne. To jest coś, czego nie da się spotkać w samochodach europejskich. Tego tam w ogóle nie ma. Pod tym kątem chciałbym mieć kiedyś muscle cara. W zasadzie to głównie mnie odstrasza to, ile trzeba wydać pieniędzy na taki wóz, to jest raz, a dwa, że trzeba go kupować raczej z Ameryki, a w Ameryce jakby popularnym stylem renowacji jest renowacja poprzez nakładanie 5 centymetrów szpachli. I to jest w zasadzie moje główne nie, jeśli chodzi o samochody amerykańskie. O, teraz będzie gorzej, teraz będzie korek. W korku jest gorzej, bo jak jestem na drive, jedź pan, i tak nie przejadę. Jak jestem na drive, to muszę ćwiczyć nogę, bo jak już mówiłem, i prawda, ten samochód nie hamuje, ale jakby kto hamuje, ten przegrywa, to raz. Dwa, po co hamować, jak masz muscle cara, masz tyle siły, że po prostu rozpychasz się na drodze, kurwa, jeździsz po garbach biedaków, Europejczyków, którzy umieją używać samochodów i nie potrzebują podpisów na każdej osranej części, żeby wiedzieć, do czego służy. Swoją drogą, bardzo mi się podoba, że z jednej strony wszystko jest opisane, nawet tutaj wszystkie kontrolki, ale co jest bardzo ciekawe, w tym wozie nie mamy w ogóle wskaźnika temperatury silnika. Mamy tylko ewentualnie czerwoną kontrolkę, jeśli by zrobił się on za ciepły. No i teraz, uwaga, zakręt. I teraz ja kładę się na szybie, bo i tak się mnie... O! Jest lepiej niż myślałem. Jest lepiej niż w niektórych Amerykańcach, powiem wam. Jeszcze się nie położył, może dlatego, że jest taki ciężki. Ale teraz najpiękniejsza rzecz. Możemy się rozpędzić. Ach! No i to jest generalnie niestety prikaz, żeby na tym zakończyć, ponieważ gdyż albowiem coś tam jest, jakaś drobna usterka. Możemy sobie cruzować trasą. Rozpędził się do tych 60 mil, 70 w ogóle z marszu, pięknie. I co najlepsze, jedziemy sobie z prędkością, powiedzmy, mniej więcej autostradową. No, troszeczkę wolniej. I co jest wspaniałe, mamy do czynienia z samochodem z 68-72 rok, z klimatyzacją, więc nie trzeba otwierać okien i da się normalnie rozmawiać. A nie mówimy tutaj o samochodzie aerodynamicznym testowanym w tunelu aerodynamicznym. Mamy tutaj wóz, który został kurwa wyciosany tylko po to, żeby pokazywać twardą siłę zmieszaną z butelką Coca-Coli, ponieważ jak wiemy, cukier krzepi. Była taka reklama jeszcze chyba w przedwojniu, czy nawet po wojnie. Cukier z Coca-Coli krzepi, dzięki temu mamy dużo siły, żeby wyciskać ciężary albo jeździć samochodem siłowym. Także zgubiłem wątek, pierdoląc głupoty. Podczas cruisingu wspaniały wóz. Trochę myszkuje, ale poza tym piękna sprawa. Naprawdę wygodnie się jedzie, zero stresu i chyba mamy problem. Bo jak na moje, to on właśnie zgasł. Owszem. Nieciekawie, zwłaszcza, że on nie ma świateł awaryjnych. Jest to drugi amerykański wóz, który mi zdechł podczas jazdy. Oho, zjebał się.
Houston mamy problem, nie wiem nawet gdzie są. A taki był ładny, amerykański, Szkoda. Zapomniałem też powiedzieć, że tu jest silnik OHV, jedynie słuszny i w ogóle to jest tak proste jak Polones, także gdyby nie to, że nie mamy części, to pewnie zaraz by jeździł, a tak trzeba czekać na lawetę. Smutna żaba PNG. A i nie powiedziałem, że tu jest trzybiegowy automat i właśnie jak się zrypał, to miałem mówić, że ten trzybiegowy automat jest trochę ospały, ale to nie przeszkadza, bo ma mało biegów, więc rzadko trzeba je zmieniać. Ewidentnie to mi mówi, że kręcenie amerykańskich fur to jest zły kierunek. Także to jest koniec odcinka, bo czekamy na lawetę. Pamiętajcie, że pomimo wszystko, pamiętajcie, że miał na lawetę jedynie słuszna porównywareczka OC jest w opisie. Elo. Jak widać, samochody amerykańskie mnie nie lubią.